Tak jak wspominaliśmy przed chwilą, jesteśmy już w laboratorium kontroli jakości. Także Rafał, Ty tu jesteś specjalistą. Słuchamy Cię. W zeszłym roku w ramach projektu unijnego Zdrowa Ścieżka poczyniliśmy kroki, żeby wprowadzić najbardziej zaawansowany na świecie system kontroli jakości produkcji gitar. Składa się on z 9 stanowisk, gdzie tak naprawdę po każdym procesie produkcji, a tak naprawdę częściowo w procesie produkcji, kontrolowany i monitorowany jest przez ten cały system, cały proces produkcji od wycięcia tkani do wysyłki gitary. Częściowo można powiedzieć, że w niektórych elementach występuje on pleka, ale tak naprawdę znowu jest to pchnięcie 2 levele wyżej metod produkcyjnych i tak naprawdę zarządzania jakością na produkcji gitary. To jaki jest pierwszy krok? Pierwszy krok to jest tak naprawdę wycinanie materiału. To jest stanowisko z rozszerzoną rzeczywistością, gdzie rzutnik wyświetla nam template do cięcia. My wycinamy po liniach rzutnika wyświetlanych na tkaninie, naklejamy specjalne markery pozycjonujące i orientujące materiał i jednocześnie jest kontrola jakości i poprawności wycięcia. Przykładowo mamy jakiś fragment wyświetlony do wycięcia, mamy wzorzec, po tym wzorcu wycinamy i później nam komputer czy system sprawdza, czy prawidłowo to wycięliśmy. Dostajemy miejsca, gdzie naklejamy markery identyfikujące, pozycjonujące i taki kawałek tkaniny jest odkładany na bok, a później trafia na proces laminowania. Drugie stanowisko to jest stanowisko kontrola laminowania, gdzie te wycięte wcześniej tkaniny też w rozszerzonej rzeczywistości za pomocą rzutnika oraz informacji wyświetlanych na monitorze i markerów na tkaninach system nam podpowiada dokładnie, jak ułożyć i sprawdza, czy są dokładnie ułożone te materiały. Tutaj mamy stanowisko do laminowania gitar, gdzie wykrojniki, które wcześniej wycinaliśmy, układane są i kontrolowane jest ułożenie tego. Co ciekawe, system nie tylko tak naprawdę wspomaga jakość, kontrolę i produkcję, ale mamy też tryb nauki. Normalnie wyszkolenie pracownika na stanowisko zajmuje dość sporo czasu. Z naszym systemem, przez to, że mamy właśnie wspomaganie i rozszerzoną rzeczywistość, jesteśmy w stanie wyszkolić człowieka dosłownie kilka dni, tygodni maks. Stanowisko numer 3 to mamy kontrolę podstrunnicy, czyli prawidłowość wykonania podstrunnicy i zgodność geometryczna z wzorcem oraz kontrola szlifowania, która również odbywa się w takim procesie rozszerzonej rzeczywistości. W trakcie szlifowania też widzi heatmapę i tam, gdzie jest pole czerwone, to wie, że ma jeszcze doszlifować, gdzie jest zielone, znaczy, że jest ok. Ok, czyli to nie jest tak jak w pleku, że wkładasz gotowy produkt już do pleka i plek go tylko poprawia i nanosi jakieś dodatkowe szlify, tylko jakby każdy etap po produkcji przychodzi tutaj, jest kontrolowany i jeżeli to będzie klepnięte, to wraca tam. Tak, plek tak naprawdę polega na czym? W pleku mamy kontrolę geometrii progów, ustawienia progów, siodełka, przed ustawieniem do setupu. Tam dzieje się to w sposób mechaniczny. U nas korzystamy z technologii skanerów laserowych oraz pomiarów optycznych. No i wspomagane mamy to właśnie rozszerzoną rzeczywistością, gdzie rzutniki i monitory wyświetlają nam mapę czynności do wykonania. Więc tam jest ograniczone to w zasadzie tylko do progi setup. U nas mamy każdy proces od momentu wycięcia materiału aż po pakowaniu. U nas jest to ręczna robota. Cenimy ręczną robotę, uważamy, że człowiek zawsze jest w stanie dokładnie to wykonać i dopieścić, ale wspomagamy się technologią i za pomocą skanu wiemy, gdzie dokładnie wymaga to dopieszczenia. Dobra, teraz jedno z 2 stanowisk z całego systemu, z których tak naprawdę najbardziej jestem dumny, czyli stanowisko do kontroli progów i setupu. Mamy tutaj skaner laserowy i wygląda to mniej więcej tak. W tym momencie wkładamy wstępnie ustawioną gitarę. Najpierw tak naprawdę jak wkładamy ją bez strun, to sprawdzamy, czy progi są ok. I mamy tak naprawdę taką heatmapę, gdzie na czerwono pokazuje nam się miejsca, gdzie trzeba jeszcze końcówki poprawić bądź doszlifować progi. Z dokładnością do setek milimetrów wiemy, czy próg jest na przykład zgodny z normą, czy nie. Później zakładamy struny, odsprzęt, pick-upy. Zamykamy sprzęt,
Wciskamy OK i kilkanaście sekund mamy cały profil setupu gitary, czyli wiemy na którym progu jaką mamy akcję, czy jest ona prawidłowo, czy siodełko jest prawidłowo nacięte, czy mostek jest prawidłowo ustawiony, czy siodełka mostka są prawidłowo ustawione, czy wysokość pick-upów jest zgodnie z normą, czyli tak naprawdę mamy cały profil setupu gitary, który jest OK, nie OK. I wiemy, że w połączeniu z jakością materiałów, z kompozytem, który jest naprawdę odporny na warunki atmosferyczne i z taką kontrolą jakości setupu, wiemy, że jak wysyłamy tą gitarę do Ameryki Południowej, do tropikalnej dżungli, to że ona będzie działać tak jak należy. W międzyczasie mamy tak, kontrolę napełniania, to możemy Wam pokazać zaraz. Każda gitara po napełnieniu rufejnem przechodzi przez rentgen i jest kontrola wypełnienia, czyli sprawdzamy, czy jest dokładnie rozłożony rufejn, czy nie ma gdzieś głąb powietrza za dużych. Jeżeli są, to jest nawiercany otwór technologiczny i douzupełniany jest ten materiał, więc każda gitara przechodzi kontrolę wypełnienia. Ok, czyli teraz gitara wjeżdża do rentgena, który ją będzie skanował, tak? Tak jest. No i możemy zobaczyć tutaj, że widać w dwóch miejscach jakieś tam drobne ubytki, ale to są tyle małe ubytki, że nie wymagają wypełnienia. Gdyby były większe, no to byśmy po prostu nawiercili otwór i uzupełnili tą żywicę. Następnie gitara trafia na stanowisko do kontroli lakieru, gdzie robot dokładnie ją skanuje i bada po pierwsze jakość lakieru, czy światło się dobrze rozkłada, czy nie ma gdzieś rys, trąceń, paprochów, głębień, kraterów. Tu mamy kobota, czyli robota, z którym możemy współpracować. Możemy go nauczyć ręcznie, jak ma wykonać pomiar. Tak naprawdę ta głowica jest zamienna, więc gdyby ktoś chciał, można przystosować go do kontroli geometrii gitary na przykład. No i to już jest takie najbardziej zrobotyzowane, mądre stanowisko, zaawansowane, gdzie jesteśmy w stanie już dokonać bardzo szybko precyzyjnej kontroli różnych parametrów gitar, w tym wypadku kontroli lakieru, zajrzeć od każdej strony. Po tym procesie trafia z powrotem tutaj na stanowisko 9 w tym momencie, gdzie to jest najfajniejsze. Zakładamy struny, stroimy gitarę i robimy setup, tak? Czyli znowu skaner laserowy nam skanuje. Mamy dokładnie podane wartości wysokości menzury, siodełka, wysokość pick-upów, wysokość dla danego rozmiaru strun. No i gitara jest idealnie ustawiona, ponownie strojona, jest kontrola jakości po prostu laserowa, czy ta gitara jest idealnie ustawiona, czy ma idealne parametry, krzywiznę gryfu, czy nie ma żadnych odkształceń. No po takiej kontroli wiemy, że ta gitara jest na 100% ok. W międzyczasie stanowisko do lutowania, gdzie również mamy rozszerzoną rzeczywistość, tam możecie zobaczyć, rzutnik jest. Wyświetla nam na monitorze schemat elektroniczny do lutowania. Lutowane są miejsca, gdzie ma być dokładnie co lutowane. Znane są długości kabli. Za pomocą tak naprawdę wyświetlanego obrazu na blacie wiemy, ile czego dociąć, gdzie co włożyć. Odpaliłem teraz system nauki. Mamy przewodnik lutowania, gdzie są pokazane dokładnie instrukcja opisowa, zdjęcie, jak ułożyć, co trzeba zrobić, potwierdzamy, jaki kondensator lutować. Przechodzimy do kolejnych kroków. Na przykład ciekawostka, od razu wyświetlane nam są tutaj przez rzutnik informacje, jaki kabel dociąć. Wyświetla nam się po prostu miarka. Tak, przykładamy kabel, tniemy, nie musimy brać żadnych dodatkowych tych. Przechodzimy dalej. Jakiś kabel inny, przewód dłuższy. Tniemy, podzielone wszystko na kolory, pokazane jest gdzie, co przylutować. I tak naprawdę zamiast wyświetlać schemat elektroniczny, jest krok po kroku odporny na błędy system, który pokazuje Ci co i jak trzeba zrobić. Tutaj dodatkowo mamy jeszcze ramię pomiarowe z sondą stykową oraz skanerem 3D do takich już ultra precyzyjnych pomiarów, jak chcemy sprawdzić jakieś miejsca trudno dostępne, w których maszyna nie jest w stanie zbadać, lub foremników, bo maszyny są przystosowane do gitar, a my tutaj też badamy foremniki w międzyczasie, więc to jest nierozrywalny, nierozłączny proces kontroli jakości, który składa się w cały łańcuch. Więc mamy takie ramię pomiarowe,
gdzie mamy opcję pomiaru stykowego, to akurat sonda jest wyjęta, oraz skaner laserowy, no i sprawdzamy sobie, czy foremnik jest idealnie, zanim przejdziemy do procedury wdrożenia. No i na końcu takie stanowisko przed pakowaniem, ostatni quality check, gdzie sprawdzamy, czy wszystko jest na pewno w pudełku, czy wszystko jest tak jak ma być, wszystkie gadżety są dorzucone, robione są zdjęcia z przodu, z tyłu tej gitary automatycznie i taka informacja później będzie trafić do klienta. Nasunęło mi się w międzyczasie jeszcze jedno pytanie. Kiedy mówiłeś o tej całej kontroli jakości rozszerzonej w rzeczywistości, gdzie skanery i rzutniki wszystko Ci wyświetlały, mnie ciekawi, czy to się wszystko dzieje w czasie rzeczywistym. Czyli czy na przykład jesteś w stanie wziąć fizycznie pilnik, zeskrobać to i maszyna od razu wyświetli Ci, że na przykład tu coś jest nie tak, tu się zrobiły rowki, brakuje Ci jeszcze 2 mm do zeskrobania, czy musisz jakby załączyć cały proces od nowa, czyli kliknąć skan i dopiero wtedy ona to skanuje i wyświetla. Dla maszyn, gdzie mamy skanery laserowe, no to faktycznie musimy kliknąć i poczekać, aż tu zrobi skan, ale to jest tak naprawdę kilkanaście, kilkadziesiąt sekund. Dla stanowisk z rozszerzoną rzeczywistością, bazujących na kamerach rzutnika, wszystko dzieje się w czasie rzeczywistym, więc ta mapa, jak szlifujesz na przykład korpus, w czasie rzeczywistym od razu Ci wyłapuje. Drugie pytanie mam trochę bardziej matematyczne. Z jaką dokładnością te wszystkie maszyny wykonują swoje zadania? Czy to są dziesiętne, czy setne części centymetra? Milimetra tak naprawdę, ale w zależności od tego, który element i jakie sonda pomiarowa, no to niektóre z nich schodzą nawet poniżej 1/100 mm, skanery laserowe czy sondy stykowe poniżej setki. W gitarach tak naprawdę wymagana jest precyzja w granicach 0,1 mm, to już jest bardzo dobrze, tak? My jesteśmy w stanie zejść do 1/100 mm z niektórymi wartościami. Czyli jeszcze 10 razy dokładnie. Czy sama maszyna, cały ten zestaw uczy się też sam? Czy korzystacie z nowych rozwiązań na podstawie sztucznej inteligencji? Tak, więc tak naprawdę mówię, to nie są autonomiczne stanowiska, to jest cały jeden system, kompletny i nierozłączny, spięty w sieć i połączony jedną wspólną bazą danych, zarówno wyników badań, jak i repozytorium WAD, czyli jakby taką bazą danych, gdzie są wszystkie ujęte błędy i możliwe niepowodzenia lub jakieś wtrącenia tych danych. I dodatkowo mamy tutaj zaprzęgnięte uczenie maszynowe i system tak naprawdę sam uczy się, jak usprawniać proces i wyświetla podpowiedzi dla nas, dla pracowników, dla kadry zarządzającej, jak usprawnić proces, co można zrobić lepiej, gdzie tracony jest czas, gdzie można wykonać coś lepiej albo gdzie można zmienić coś, więc tak, jest tu sztuczna inteligencja również. Okej. Wspominałeś jeszcze o tym, że planujecie ten system dalej odsprzedawać, czyli rozumiem, że to jest system przygotowany w całości przez Was? Tak, podstawowym założeniem było, żeby to była, nazwijmy to, druga noga rufa, rów QC, która będzie sprzedawana dla innych firm. To jest system tak naprawdę dedykowany do dużych fabryk, tak? Więc on może zastąpić lub wspomóc na przykład Fleka w procesie produkcji i kontroli jakości u konkurencji i on będzie jeszcze w tym roku wdrożony i oferowany do sprzedaży. Jesteśmy już po całym procesie produkcji. Nie wiem jak Wy, ale ja jestem naprawdę zaskoczony i pełen podziwu, że mamy w Polsce takich ludzi, którzy chcą ruszyć ten rynek, chcą to modernizować, no i przede wszystkim idą z nauką i tworzą nowe rzeczy. Rafał, dzięki wielkie za dzisiaj. Była to dla mnie niesamowita przyjemność, że mogłem tu wpaść. Dajcie znać, jak Wam się podobało. No i co? I zapraszam do chłopaków. Może coś tutaj znajdziecie. Idziesz? Dokładnie. Trzymajcie się. Cześć.